Już teraz zapraszam Cię na wyjątkowy podcast z Dariuszem Kowalskim, taksówkarzem z Łodzi, który jako pierwszy w mieście jeździ nową Omodą 5 jako taksówką. W tej rozmowie opowiada, jak sprawdza się Omoda 5 w codziennej pracy na taksówce, jakie ma zalety i wady oraz ile dokładnie spala gazu i benzyny. Dariusz jest znany z TikToka dzięki wiralowemu filmikowi, w którym zdradził, ile kosztuje jazda Omodą 5 na gazie i benzynie. Teraz mówi o tym szerzej i bez cięcia. Zero ściemy, sama praktyka i konkretne liczby. Zasubskrybuj i posłuchaj tej szczerej rozmowy już teraz. Tylko u nas. Dzień dobry wszystkich moich widzów. Witam z Łodzi. Witamy. Dzień dobry. Goszczę u mojego kolegi taksówkarza Darka. Dzisiaj poruszymy temat auta chińskiego Omoda. To jest jako pierwsze auto tutaj w Łodzi na taksi. Na taksówce. Tak, to jeszcze później będzie wzmianka o tym. I pierwsze auto zagazowane chyba chińskie na taksówce. Tak. Z tego co wiem, to pierwsza Omoda w Łodzi, pierwsza na taksówce Omoda i pierwsza zagazowana. W Łodzi. Także zaczniemy rozmawiać w ogóle o historii, jak Darek zaczął przygodę bycia kierowcą taksi, opowie o poprzednich autach, które używał, a w następnej części będziemy rozmawiali tylko o Omodzie, to także nie interesuje Was, jakie auto miał prędzej, to po prostu przewincie do Omody, tam będzie wszystko oznaczone rozdziałami i poglądajcie tylko materiał o Modzie. A kto jest zainteresowany, jakie auta używał Dariusz prędzej, które wspominał z sentymentem, Dokładnie. które nie, także to oglądajcie od początku do końca. Cały materiał, także zapraszam na materiał. Dzień dobry, jest ze mną Darek. Dareczku, tak, mógłbyś chwilę poświęcić, żeby się przedstawić moim widzom, kim Ty jesteś? Nazywam się Kowalski Dariusz. Jestem taksówkarzem od 26 ponad lat. I czy może pamiętasz, ile aut przez ten okres Twojej pracy zmieniłeś? Grzesiu, oczywiście, że tak. Mogę Ci powiedzieć śpiewająco, tak? Pierwsze auto. 99 rok. To był Lanos, DU oczywiście. Bardzo fajny samochód. Powiem Ci, jeździłem nim około 5,5 roku. De facto byłem nawet bardzo z niego zadowolony, chociaż też narzekali na DU i tak dalej. Drugim moim autem była Leganza, czyli znowu poszedłem w DU, tak? Trzecim moim autem była Chevrolet Epica. Czwartym autem był Chevrolet Evander, czyli tak jakby troszeczkę klasę wyżej. Następnym autem był również Chevrolet Malibu, bardzo fajne auto, duże, wygodne. Później, Grzesiu, przeszedłem, to jest szóste z kolei, Skoda Octavia, 4 oczywiście, też wiesz, nowe auto. I siódmym moim autem jest oczywiście Omoda. Dobrze, także ja w sumie mogę już teraz powiedzieć na wstępie, że ja tu jestem właśnie ze względu na to, że masz tą Omodę jako pierwszy w Łodzi. Pierwszy w Łodzi jako taksówkarz. Jako taksówkarz. Bo może wiesz, pierwszy w Łodzi nie. Pierwszy w Łodzi jako taksówkarz i pierwszy w Łodzi taksówkarz na gazie, tak? Dobrze, do tego oczywiście wrócimy, ale ja bym jeszcze chciał się skoncentrować na tych poprzednich autach, które miałeś. Czy było jakieś, które byś kupił jeszcze raz? Może to wyjdzie i oczywiście tu zabrzmi to nawet banalnie. Wiesz do czego? Właśnie do DU Lanosa. Raz, że to był mój pierwszy samochód, który miałem naprawdę, on mi nie stwarzał żadnych problemów. Raz, że kupiłem to nowe auto, ja go miałem tak naprawdę 5,5 roku. Ale powiem Ci tak, najmniej ja sprzedając to auto nie robiłem praktycznie w nim nic. Nawet zawieszenie, możesz mi wierzyć lub nie, miałem tam 190 parę tysięcy, więc praktycznie dobijałem do 200, tak? To robiłem rocznie około 40 powiedzmy tysięcy, jako na taksówce oczywiście. Więc to było i dużo, i niedużo w tamtych czasach. Natomiast powiem Ci, było bardzo fajne auto, sentymentalne. Może, że to jest pierwsze jednak, wiesz, jak to z miłością mówią, że pierwsza miłość jest najlepsza. Tak samo pierwsze auto. Po pierwsze, nie psuło mi się, fajnie paliło, fajnie jeździło. Jak na tamte czasy, Grzesiu, to miał 1,5, 16-zaworowy, to miał 100 koni, ale to było w miarę lekkie auto, bo to ważyło coś około tony. Więc nawet Ci powiem,
po mojemu, tak może nieładnie, fajnego nawet buta miało, wiesz? Przejdźmy jeszcze do tych aut, które używałeś prędzej, w przeszłości. Jak często zmieniasz auto? Zmieniam auto statystycznie, tak można powiedzieć, około 3-4 lat, wiesz? Maksymalnie 5. Chociaż Ewandą jeździłem najdłużej z racji tego, że zmienialiśmy wtedy mieszkanie. Jak nie wiesz o co chodzi, to wiesz o co chodzi, tak? Czyli chodziło o kasę. Wtedy były ważniejsze priorytety, czyli mieszkanie i tak dalej. Natomiast ja zmieniam auta 4, góra, może powiem tak, góra 4-5 lat, wiesz? I to myślę, że na auto chyba wystarczy. Więc wiesz, no przebieg na tej taksówce robi się dosyć spory, więc to nie jest, że wiesz, po bułki do sklepu, tylko tak powiedzmy rocznie 40 000. Więc nawet jeżeli kupowałem, a niektóre auta troszeczkę kupowałem, powiedzmy tam dwuletnie, nie? Z niedużym przebiegiem, ale miały tam też coś około 70, no to wiesz, 270 000 to już auto, no wiesz co tam, zaczynają się robić czary-mary, nie? Dobrze, a jakie są najczęstsze usterki w takich autach na taksi? Na taksi? No tak, podstawa tak. Grzesiu, zawieszenie. No jest, wiesz, słuchaj, Łódź, no może słynie, nie słynie, no my jeździmy wszędzie, wozimy klientów, wiesz Grzesiu, po wertepach, po autostradach, do tras, ale ja muszę dojechać de facto wszędzie, tak? Więc najczęściej, jeżeli chyba, myślę, że powiem to jako w ogóle o taksówkarzach, że najczęściej usterką, która się psuje, jest to jednak zawieszenie. Po prostu je katujesz, wiesz o co chodzi. No jeździ się po dziurach, po wertepach, to nie mogę powiedzieć, bo po tylu samochodach, które miałem 7 aut, tak jak wspomniałem wcześniej, zmieniłem, w żadnym nie zarżnąłem silnika, wiesz? Więc to uważam, że najbardziej zawieszenia. No jakieś tam pierdoły. Nigdy, powiem ci pod Bogiem, albo miałem szczęście, albo nie. Chociaż mówią, że jak ktoś ma pecha, to mu złoto zardzewieje, wiesz jak jest Grzesiu. Natomiast ja nigdy nawet nie robiłem w żadnym aucie sprzęgła, turbiny, takich grubych rzeczy. Tak jakieś tam pierdoły, tak? Ale zawieszenie, no to podstawa, tak? No to już powolutku dochodzimy do meritum, ale musimy wspomnieć, jakim autem ostatnio jeździłeś? Skodą Octavią 4. Jaki tam był silnik? To był 1.5 na turbinie benzynka, 150 koni. I jak długo? Jak długo? Grzesiu, 4 latka. Dobrze, a co było powodem? Sprzedaży oczywiście. Tak. Co było powodem sprzedaży? Tak jak wspomniałem wcześniej, wiesz co, ja zmieniam i tak auta co 4-5 lat, więc wiesz co, nie było jakiegoś bardzo powodu, natomiast tam, no co muszę powiedzieć i to, broń Boże, swoje gniazdo się nie stra, nieładnie mówiąc, permanentnie odbijaki na klapie. Plusem było bardzo to, że ona bardzo mało paliła, wiesz? Bardzo mało, bo Grzesiu, powiedzmy sobie szczerze, na taksówce w mieście, jeżeli ona paliła 7,5 litra, to no, nie można powiedzieć, że to jest dużo. 8 litrów to był maks, tak? Natomiast co zmieniło, co mnie skusiło? Po prostu jeżdżę tyle, nie psuła mi się aż tak bardzo, żebym ją narzekał, natomiast takie pierdoły, odbijaki na klapie, powiedzmy jakiś tam SOS, łączniki przy 30 000, uważam, że Skoda Octavia, tak, Skoda Octavia, ja uważam, że Skoda Octavia, to jest moje zdanie, skończyła się na 3, tak, 4 jest troszeczkę już autem, dziecko wylane z kąpieli, za dużo elektroniki, elektryki i troszeczkę, co mnie rano nieraz denerwowało i nieraz rano, bo wiem na pewno to widzowie, którzy będą oglądali i mają 4 Octavie, troszeczkę wylali dziecko z kąpielą, to co powiedziałem, jeżeli chodzi o elektrykę, elektronikę. Niedograna, bardzo często jakieś tam błędy się pojawiały, tak? Ale oprócz tego, no można powiedzieć, że w miarę byłem zadowolony. Choć nie do końca, bo tak jak mówię, miałem fajniejsze auta, natomiast tutaj no aż tak bardzo nie będę na nią narzekał, tak, że była jakaś bardzo i dlatego ją sprzedałem. No. Dobrze, przechodzimy do mody. Czy sprzedając Skodę już wiedziałeś, jakie następne auto będzie, jakie zakupisz? To był typowy spontan. Tak, no myślałem oczywiście, że zmienię auto. Natomiast Omoda to był, mówię, typowy spontan, bo wszedłem, wiesz, róg 2, jeżeli są w Łodzi, a chyba to można powiedzieć, bo to żadna nie tajemnica. Jedno to jest róg Włókniarzy i Limanowskiego, druga jest róg 3 Maja i Pabianickiej, tak? Więc są 2 salony na razie w Łodzi i wszedłem tam, bo kiedyś tam była Renówka i Ford, wiesz? I wchodząc do tego serwisu, wiesz, pierwsze moje skojarzenie, spojrzenie na to auto, ja mówię, o Boże, otworzyli Range Rovera. I tutaj ludzie, którzy również mają modę, może się ze mną zgodzą, może nie, bo tak jak mówię, tyle ile ludzi, tyle charakterów, tyle każdy ma z gustami, jak to mówią, się nie dyskutuje.
Natomiast ona według mnie ma bardzo podobny ten grill, Grzesiu, do Range Rovera. I wiesz, ja nawet wchodząc tam poszedłem i do tego sprzedawcy, tak? Zapytałem się, czy to jest salon Range Rovera. On mówi nie, to jest Omoda, więc wiesz, znasz mnie, jestem bardzo małomówny, tak? Ja mówię, proszę pana, jaka Omoda? Komoda, Omoda, o co tu chodzi? Marka jaka konkretnie? On mówi Omoda. Ale co to jest? To jest Chińczyk. Ja mówię, proszę pana, to jest elektryk, tak? Nie, proszę pana, to jest benzyna, 1,6. Ja mówię, dobrze, ile to kosztuje? I Grzesiu, tu może również to, bo nie wiem, będziesz się pytał, może ja wyprzedzę tą kwota. Ja mówię, proszę pana, ile to kosztuje? 160, 170 tysięcy. A facet mówi 115 500. Więc Grzesiu, zapaliła mi się lampka. 115 500 z takim wyposażeniem, jak ja, wiesz, poszedłem, wsiadłem. Ja mówię, wiesz, włączył się syndrom taksówkarza. Przeliczyłem, wiesz, oczywiście, tak. Przeliczyłem 115 tysięcy. Mówię, proszę pana, to wiesz, drzwi zamykają się, doszedłem, drzwi zamykają się jak w Mercedesie. Wiesz, facet mi ją odpalił, pokazał, wiesz, bajery, pompki, rowery. Mówię, nie wierzę. No i wiesz, i pomału, gdzieś tam zacząłem sobie, wiesz, czytać na forum, opinie, chociaż to jest tak naprawdę świeżynka. I tutaj mądrzy ludzie będziemy może po 3-4 latach. Ale co jeszcze mnie troszeczkę, myślę, że przekonało. Raz, że Grzesiu, jak nie wiesz o co chodzi, bo jak ktoś mówi, że dobra, on ma w dupie pieniądze, oczywiście. Zdrowie jest najważniejsze, ale później też wchodzą w grę pieniądze. I tu na pewno się widzowie też ze mną zgodzą. Grzesiu, 115 tysięcy za takiego wypasa, gdzie on ma wentylowane, podgrzewane, siedzenia, wszystkiego rodzaju asystentów, inteligentny tempomat, tak? No wiesz, to jest, słuchaj, gdybym ja kupował, myślę, już nie chcę strzelać, BM-kę, ale powiedzmy, gdyby to był Range Rover, gdyby to był Lexus, myślę, że tam dwójka by była z przodu na pewno, tak? Czyli 200 parę tysięcy. Natomiast tu jest 115. To jest po pierwsze, piękny jest design, bardzo fajnie mi się jeździ. Trzecia rzecz, automat, która Grzesiu również na taksówkę, piękna sprawa, wiesz, nie wajchujesz, nie cudujesz. Myślę, że to gdzieś się przyczyniło do zakupu. I jeszcze jedno, 7 lat gwarancji i 100 lub 150 tysięcy, żeby nie było, że to czy to. Jeżeli zrobisz, wiadomo, 150 tysięcy, tracisz gwarancję. Jeżeli ktoś nie zrobi 150 tysięcy, 7 lat, tak? Panie Darku, aleś mi pan teraz nacukrował, Omoda najlepsza na świecie. No to chcesz powiedzieć, że nie miałeś żadnych obaw, kupując to auto? Nie, powiem ci szczerze, wiesz co, mówię, albo ktoś jest głupi, albo odważny. Jeżeli, słuchaj, Chiny, Grzesiu, a co, sorry, że tak powiem, a co teraz masz w ręku? Telefon, tak? Jaki on jest? Made in China. Nie gniewaj się, broń Boże. Wszystkie Samsungi, wszystkie telefony. Więc Chiny naprawdę to nie jest to, co kiedyś. Ja uważam, że te telefony już są na rynku około 20 lat i to wszystko masz Made in China. Produkcja do wszystkich marek samochodów, gdzie są Made in China. Więc wiesz, powiem ci szczerze, oni poszli naprawdę dużo z postępem i wiesz co, czy miałem obawy? Może nie, nawet powiem szczerze nie. Nie będę tu cukrował i mówił, czy miałem obawy. Słuchaj, to nie jest jakaś kwota, oczywiście 115 tysięcy to nie jest, a dokładnie 115 500, jak już mam być dokładny. Natomiast to nie jest jakaś suma, że wiesz, żeby może mnie tu zabiła jako też taksówkarza. Powiem ci, Grzesiu, co jeszcze mnie przekonało? 7 lat gwarancji, to co podkreśliłem i powiedziałem wcześniej. Więc wiesz co, nie miałem obaw. 7 lat gwarancji, wiesz, jeżeli coś by się nie daj Boże stało, mam święty spokój, tak? Mało tego, nagrywaliśmy film, wiesz, że już z moim też kolegą i tam Omoda miała poważne, powiem, kukuniu, tak? Czyli wypadek i to taki dosyć spory, wiesz, tam był rozwalony błotnik, zderzak, lampa, wiesz, ile to trwało? Niecałe 2 tygodnie z wyjazdem, więc chyba nie obawiam się, bo tutaj, tak jak powiedziałem, strach ma dużo oczy. Naprawa, tak? 2 tygodnie z wyjazdem? Oczywiście, cała z wyjazdem, Grzesiu, cała wyjazda z wyjechaniem już z salonu, tak? Także to wiesz, tak jak mówię, ludzie, wiesz, pytają się, a co będzie z klockami, a co będzie z tarczami. Wiesz, ja kupowałem to auto na 3 maja, nie na Limanowskiego, tylko na 3 maja. Oczywiście pozdrawiam bardzo serdecznie Matsuokę, salon, w którym kupiłem, w szczególności Remka, bo może będzie to oglądał. Taki mój bardzo dobry, mogę powiedzieć już teraz kolega.
Dobrze, kupiłeś Omodę, zalegalizowałeś, wszystkie niezbędne dokumenty zrobiłeś, czas wyjechać do pracy. Jak wspominasz swój pierwszy dzień w pracy Omodą? No powiem Ci, że tutaj tak, było z mojej strony może powiem, no to wiesz, no to jest pierwszy dzień, nowe auto, no jazda, natomiast dużo miałem, bo to wiesz, w ogóle jest teraz można powiedzieć, że to jest jeszcze nowość, a ja tak naprawdę ją postawiłem 1 marca, tak, na no, nówkę zupełnie sztukę, więc w pierwszy dzień miałem oczywiście w ogóle jako jedyny taksówkarz, wiesz, w Łodzi, więc dużo pytań miałem odnośnie, co to pierwsze to, proszę pana, ja chyba źle przeczytałam, co to jest to jest Skoda, Omoda, bo coś urwali, czy wiesz, ludzie są ciekawi, bo to wiesz, to jest nowość, to jest, ludzie nawet nie wiedzieli wtedy może tak bardzo, że to jest w ogóle Chińczyk, wiesz, bo on tak naprawdę designem, w środku i tak dalej, to nie wygląda na taką bardzo chińską tandetę. Dużo pytań miałem, co to jest za auto, jak mi się jeździ, jak mi się prowadzi, a słuchaj, co ja mogę powiedzieć, jak ja to auto mam pierwszy dzień tak naprawdę, wiesz, no na taksówce oczywiście, natomiast no miałem bardzo dużo właśnie pytań od klientów, co to jest za auto, jak wygląda, no to może widzieli, ale jak mi się jeździ, jak się pracuje, a ja mówię, proszę pani, ja dzisiaj tym autem jeżdżę pierwszy dzień. Ale oczywiście bardzo fajnie, mogę powiedzieć, że do tej pory jeździ mi się tym autem super. Na pewno później zapytasz się, ile ono ma przejechane, natomiast no, do tej pory nie mogę powiedzieć na razie żadnego złego słowa na ten samochód. No to właśnie teraz zapytam, ile już przejechałeś kilometrów? Słuchaj, ja od 1 marca, a no wiadomo, czy dużo, czy niedużo jeżdżę. Dzisiaj mamy powiedzmy drugą połowę maja, czyli to jest 2,5 miesiąca. Mam 7200, tak? I co możesz powiedzieć na temat tego auta po przejechaniu? No zaledwie 7000 kilometrów, tak można powiedzieć, jedne wakacje dookoła Europy i masz też... No i widzisz, Grzesiu, odpowiadamy sobie sami na pytania. Ale ty jednak jeździsz po mieście. No jeżdżę po mieście. Rwana słuchaj, trasa. jeżeli tak jak mówię, jeżeli po 7200, wiesz, no kogoś się zapytać, no słuchaj, mało w którym samochodzie raczej by się pokazywały chocki klocki, tak? Chociaż nie powiem, w Skodzie po miesiącu mi waliło odbijaki na klapie, tak? Więc zrobiłem, no ile powiedzmy, 3000? No to jest, wiesz, to jest w ogóle śmiech na sali. I wiesz, najgorsze to było to, że wtedy też za to auto dałem pakę, bo to Grzesiu było sporo też, no to było 4, praktycznie 5 lat temu, tak? Konkretnie, jak oceniasz? Komfort jazdy, zawieszenie, wyciszenie, systemy, wspomagania i jak wracasz po pracy, czy zmęczony jazdą, czy nie? No to ci powiem, jeżeli na dychę No. daję tak naprawdę 9, a już ci powiem dlaczego nie dychę. Komfort, pierwsza liga. Siedzenia wygodne, design świetny. Przyspieszenie, bo ona, nie wiem czy wiesz, czy nie wiesz, czy widzowie tutaj wiedzą, w pierwotnej wersji Omoda miała 197 koni. Natomiast oni na Euro 6 ją troszeczkę zdławili i ona ma 147 koni, co na papierze, co tego też nie ma. Więc ono przyspieszenie wcale nie ma takiego złego, wiesz, na swoje, powiedzmy, na swoją wagę. 9 za co daje? Co mnie troszeczkę, ja jestem niski, więc to mi nie przeszkadza, ale klienci powyżej metra, powiedzmy 90, tacy jak ty, już jest dla nich z tyłu troszeczkę za nisko i z przodu też. One są ciut niskie, no wiesz, to są jednak Chiny. Chińczyczki są takie małe jak ja, więc to. Druga rzecz, co mnie troszeczkę irytuje jako kierowcę taksówki, a wiesz o tym doskonale, że ja odpalam auto nie tak jak człowiek, który jedzie do pracy i on po południu je z powrotem bierze, tylko ja odpalam to auto 100 razy dziennie, powiedzmy, tak? Więc dlaczego ona nie zapamiętuje na przykład tej opcji, na której ja chcę jechać, że na przykład jest opcja Eco, Normal i Sport. Za każdym razem trzeba wyłączać stop, start, żeby się nie wyłączyło i trzeba za każdym razem tak naprawdę po zgaszeniu każdego auta musisz brać znowu na Normal, na Sport. To jest troszeczkę, nie ma tak jakby pamięci tego, wiesz, i to jest ciutkę dla mnie też trochę irytujące, że za każdym razem muszę to robić. I dlatego jest tylko ta 9. A co jeżeli chodzi o spalanie paliwa, proszę pana? O, i widzisz, i co? I teraz mam powiedzieć, że zjeżdżamy do 8, tak? A może niżej jeszcze, co? W porównaniu do tych innych, do Skody na przykład. Słuchaj, tak, Skoda, jeżeli mam być szczery, no to jak wspomniałem wcześniej,
paliła 7,5-8. No ten ma apetyt, jeżeli mówię tu w mieście i ja mówię tak jak powtarzam, ja jestem taksówkarzem, więc ktoś wiesz, nie będę tu koloryzował, nie będę tu mówił, bo powiedzą facet, co ty pojęcie masz o okręcie, a gadasz głupoty po 7 000. Można już coś powiedzieć o 7 000 w kwestii spalania, bo w kwestii zawieszenia silnika to wiesz, to nie mówmy takich rzeczy, bo to jest na razie dziecko wykluwa się. Natomiast w kwestii spalania, Grzesiu, w mieście dyszka i apetyt ma ponad dychę. Czyli nawet 11, a jeżeli są duże korki, a Łódź, wiesz, że jest zakorkowanym miastem, godzina 15, 16, 17 jest masakra, to Grzesiu, to nawet w korkach potrafiła mi dochodzić do 12 litrów. Więc uważam, że to jest, no tak powiem po mojemu, no nieekonomiczne auto na taksówkę, tak? Jeżeli chodzi o spalanie. No dobrze, czyli to było impulsem, żeby założyć instalację gazową, tak? Tak. Miałeś jakieś obawy, że może nie ma takich odpowiednich systemów do tych aut, czy jak to wyglądało w Twoim przypadku? Dzisiaj technika poszła, wiesz, że wszystko do przodu. Słuchaj, to jest auto na turbinie, więc założenie gazu to też nie jest 3000, bo no tu cenę chyba mogę powiedzieć, prawda? Oczywiście. 6000 dałem za gaz, więc Grzesiu, w mojej sytuacji to jest, powiem szczerze tak, 8 miesięcy i zwraca mi się gaz, tak? To jest na dotrysku, czyli to jest auto na turbinie, więc musi troszeczkę kapać na ta benzynka, tak? Założyłem instalację KME, ona jest na dotrysku i właśnie jest to kapanie, to co powiedziałem, musi troszeczkę tej benzyny kapać na wtryski, żeby one po prostu nie stanęły. Więc moje teraz spalanie, ona pali mi teraz 10 litrów gazu, maksymalnie 11, i od litra do 1,5 litra benzyny. Ty mi takie podawałeś ciekawe wyliczenie w kwotach, bo ty obliczałeś, ile Cię w tej chwili kosztuje przejechanie 100 km w złotówkach. Pamiętasz może? Oczywiście. Grzesiu, to są kwoty od, ja już mówię z benzyną, żeby tak. była jasność. Z benzyną, no jeżeli policz sobie, no to jest proste liczenie. 10 litrów gazu masz 28 zł. I Grzesiu, liczę ponad, litr benzyny 7 zł. To jest 35. Ja wiem, że ktoś powie, facet, kupujesz auto za 115 000, a tutaj gadasz. Tylko, że wiesz, no, trzeba się zastanowić, że tak jak mówię, ludzie robią w roku 8-10 tysięcy, powiedzmy, tak? Grzesiu, ja robię 40 000. Więc to auto bardzo szybko, tak, oczywiście instalacja gazowa, bardzo szybko mi się zwróci. I tankując wtedy, to ja mało kiedy schodziłem w mieście poniżej 60 zł 100 km. Natomiast teraz wychodzi mi góra 35 zł. 37, no to wiesz, to muszą być straszne korki. A jeżeli jest to sobota i niedziela, to ona nawet mi dychy nie spali gazu i litr benzyny. No to człowieku, no to masz 28 i powiedzmy i tam 5 coś, to jest 33 zł. Nie mówiąc już o trasie. Zrobiłem dzisiaj 120 km, średnia spalania 8,7 gazu. Dziękuję. W wersji polskiej udział wzięli, jak to się mówi, tak? Dobrze, bo na pewno widzowie by chcieli też usłyszeć, jak to wygląda serwisowanie zalecane przez sprzedawcę Omody. Jak to wygląda? Co ile, jak często? Zamieniam się w słuch. Pierwszy serwis, powiem Ci tak, nie jest wymagany wymiana oleju, nie serwis. Wymiana oleju nie jest wymagana, aczkolwiek ja tą wymianę zrobiłem, tak? Bo wiesz, to jest nowy silnik, opiłki, oleju i tak dalej, więc oni tego nie wymagają, natomiast ja zrobiłem to przy przebiegu około coś 3000. Wymieniłem olej, ich wymiana, no koszta, no to już widzowie tam wiedzą jaki jest powiedzmy na stronie, na Omodzie i tak dalej. Natomiast zalecany serwis, który musisz zrobić, to jest po 15 000. I no nie wiem, czy mogę powiedzieć kwotę? Możesz. Mogę? No to dobra. Grzesiu, no to pierwszy serwis wyniósł mnie olej plus ich praca 500 zł. Uważam, że to jest no chyba rozsądna kwota jako na serwis, na olej i na wymianę, na czas. Natomiast drugi serwis kosztuje już 1000-1200 zł. Po jakim przebiegu to jest? 15 000. 15. I co tam dalej jeszcze przewiduje producent?
No Grzesiu, no później masz co 15 tysięcy. Aha, co 15. Więc to jest 15, 15, 15. No i wiesz, to tak naprawdę tych serwisów, no jak ktoś umie liczyć, no to wiesz, chyba że liczymy po kelnersku. 2 razy 2, 22, 5 razy 5, 55. No to wiesz, to będzie, wiesz, to komuś zajdzie mniej. Natomiast tutaj tych serwisów będziesz miał tak naprawdę 10, no bo co 15 tysięcy, 150 tysięcy, tak? Darku, powiedz mi jeszcze, jakie są dodatkowe koszty, a może były jakieś takie koszty ukryte, o których nie wiedziałeś i dopiero później wyszły? Nie, Grzesiu, tego nie będę absolutnie tutaj mówił, bo znasz mnie i wiesz, że jestem osobą, które by były, nie miałem żadnych dodatkowych kosztów. To, co kupiłem auto, jeżeli tu widzowie wiedzą, wiesz, dzisiaj Grzesiu, to nie są te czasy, dzisiaj biorę telefon, wujo Google, wszystko mi podpowiada, tak? I po co tutaj, wiesz, wyświetlać filmy, mówić, wiesz, bo powiedzą, że ty facet, co ty za farmazoniarza wziąłeś i gada głupoty i tak dalej. Nie, Grzesiu, kupujesz auto, jeżeli nawet z tej ceny mogłeś troszeczkę tam powiedzmy zerwać z tych 115, 500, nawet dostawałeś ubezpieczenie za złotówkę i opony za złotówkę. Więc wiesz, no dla mnie jako dla taksówkarza, a ludzie na pewno będą wiedzieli, no niestety przez tych Uberów i tutaj muszę powiedzieć niestety ubezpieczenia na taksówkę są cholernie drogie i no ja nie dostałem niestety za złotówkę, więc musiałem ubezpieczenie sobie kupić, że tak powiem sam, tak? Ja to właśnie chciałbym powiedzieć widzom, że teraz skoncentrowaliśmy się tylko na flocie i obecnym aucie Darka, ale jak będzie zainteresowanie, to zrobimy następny odcinek o pracy taksówkarza. Myślę, że to będzie jeszcze zabawniejszy temat, tak? Bo to jest techniczny, bo ludzie się interesują. Jeszcze zakończymy właśnie odnośnie mody. A tu w komentarzach piszcie, czy chcielibyście obejrzeć taki odcinek, jak wygląda życie taksówkarza, czy to taryfiarza, złotówy, różnie mówią. I wtedy będzie luźniejsza rozmowa. Tutaj bardziej tak technicznie. No skupiamy się o modzie, tak. Dokładnie. No. Co tam jeszcze ominęliśmy, to pytajcie w komentarzach. Pytajcie w komentarzach, to na pewno Darek albo ja odpowiem. I żeby nie było, spytam tak, Darku, z ręką na sercu, ale tak naprawdę, co ci się nie podoba w modzie? Co mi się nie podoba? No i teraz co mam powiedzieć, że umiem odpowiadać na wszystkie pytania, a mnie zastrzeliłeś? Chyba, wiesz co, widzisz, znalazłem. Nie zastrzeliłeś mnie. Bardzo miękki lakier. Nie wiem, to jest, uważam, też minus. Bardzo trzeba uważać i widzowie, którzy kupują bądź mają i może podzielą moje zdanie, bardzo delikatny lakier. Ktoś cię lekko dotknie drzwiami, już widać wgniotkę. Więc ja bym powiedział, że nie wiem, czy te lakiery teraz są takie w Toyotach. Nie chcę tutaj, broń Boże, nic spekulować, mówić na Toyotę. Czy to jest teraz wszędzie i to jest... Toyotę czy o mody? Ja mówię teraz o Toyocie. Czy oni też tak oszczędzają, bo tutaj jest być może to jest w kwestii finansowej oszczędność. Chodzi o grubość tą lakieru, bo Grzesiu tak naprawdę to ona jest tak delikatna. Lakier to jest na pewno minus. Minusem jest to, co powiedziałem, że też powiedzmy te rzeczy, które nie włączają się i nie masz tego tak jakby w pamięci, tak, że włączysz i za każdym odpalaniem ten stop-start musisz wyłączać za każdym razem. Tą opcję Eco, ona ci się po wyłączeniu za każdym razem tak jakby wracała. Nie ma tego w pamięci, że ustawiłeś na normal. I tak jak mówię, jeżeli ktoś jedzie do pracy i z powrotem, to jemu to nie przeszkadza. Ale tak jak ja jeżdżę i odpalam to auto 100 razy, troszeczkę mnie irytuje. I tak z ręką na sercu, jeszcze co mogę powiedzieć, jest to twarde auto, takie troszeczkę jak Skoda. Nie płynie, bo na przykład miałem ostatnie Skoda była twarda, ale miałem Malibu po prostu jak łajba na morzu. Pyk, pyk, pyk. A to jest auto, też bym powiedział twarde. Ale mówią, że znowu twarde auto nie będzie się tak wybijało, nie będzie może zawieszenie, wiesz, bo twarde ma plusy i minusy, tak? I to są te 3 takie małe, to nie są może minusy, ale takie, Grzesiu, 3 małe niuanse, które gdzieś bym jeszcze może dograł, dopracował. To są, jeżeli mówimy o minusach.
Można powiedzieć, że już pewne doświadczenie masz, wiadomo, ten samochód jest na rynku nowym samochodem, to z każdym rokiem, wiadomo, każdy będzie przybywało kierowców, którzy używają to auto i doświadczeń i wszystkiego, jak to jest z każdą marką, ale co byś powiedział na ten moment ludziom, kierowcom, którzy myślą o zakupie tego auta? Czy byś doradzał, czy kategorycznie odradzał? Oczywiście, żebym doradzał, nie ze względu, że ja kupiłem, tylko naprawdę jazda tym autem, tak jak mówię, naprawdę stwarza fajną przyjemność. Tylko mówię od razu, jeżeli ktoś robi, wiesz, bardzo dużo kilometrów, to albo niech pomyśli to, co ja zrobiłem, czyli założyłem gaz, bo widzę, że już zaczynało ją dzwonić telefony do gazowników, bo wiesz, jednak, wiesz, ludzie nie gniewają się na pieniążki, i tankując powiedzmy 60 zł, 65 na 100 km, a 35 schodzisz połowę kosztów. Grzesiu, zgodzisz się ze mną? I to jest też na pewno minus oczywiście jeżeli chodzi o spalanie. Natomiast pod względem designu, to co ona ma naprawdę w sobie, elektronikę, elektrykę, asystentów pasa ruchu i to co powiedziałem, nie dokończyłem prawdopodobnie tego, gdybym miał inny znaczek na masce, nie dałbym 115 000, tylko myślę, że bym dał 180, 170, a może powyżej 200, bo nie mówiąc o Mercedesie, bo Mercedes, nie wiem, 3 paki chyba by mi zabrakło na to. Więc jeżeli ludzie to oglądają, a będą oglądali, bo wiem, że na twoim kanale, Grzesiu, sporo już masz też tysięcy i tak dalej, więc naprawdę nie jestem tu przekupiony. Mówię z ręką na sercu, tak, polecałbym kupno, ponieważ myślę, że nie zawiodą się na tym aucie. Co też jest ważne i odpalam to auto, nigdy nie wyskoczył mi żaden tutaj babol, jeżeli chodzi o deskę rozdzielczą, tak? Mimo tego, że ona ma tyle elektroniki, elektryki, to nie mam z tym problemu, z którym również miałem ze Skodą, tak? Tak. Także na tym zakończymy. Komentować, jeżeli się podobało, jeszcze wrócimy do rozmowy z Darkiem. Także dziękuję, Darku, tobie, że poświęciłeś swój cenny czas. I widzimy się w następnych materiałach. Na razie. Cześć. Dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, Pan.